Witam serdecznie. Dziś pokażę Wam Samsunga X210. Pokażę Wam demontaż i montaż tego telefoniku. Telefon został wyprodukowany w 2006 roku, posiada już 14 lat. Jak na tamte lata, to tutaj dość fajnie wyglądał, dość fajnie się prezentował. Jak widzicie, telefonik z klapką, czerwony kolor, dość ładny. No i zobaczmy tak obrazowo, jak on wygląda. Tutaj na tylnej ściance widzimy tylko napis marki Samsung, na samym dole tutaj logo, znaczy reklama Samsung Mobile.com. Na bocznej ściance widzimy tutaj port ładowania, klawisze ściszenia, pogłaszania, na samym dole tutaj podczerwieni naszej irdy. No tutaj marka Samsung, no i tak naprawdę to wszystko, nie? A na samym dole tutaj widzimy również ładowanie tutaj, no i port na ładowanie i port na nasze słuchaweczki, dwa w jednym. Tu jeszcze jak widzimy, jak on się rozłoży, dość fajny Samsung, dość tutaj małych rozmiarów, bardzo fajnie on wygląda, jak dla mnie, jak na tamte czasy, dość fajny taki budżetowy telefonik. Ściągamy tylną klapkę, zobaczymy teraz naszą baterię. Bateria, tak ona wygląda i jej informacje. Tutaj widzimy 800 mAh, no taka bateria to naprawdę dość duża pojemność, jeśli chodzi o ten telefon, mały wyświetlacz, to nie zużywa dużo tutaj właśnie naszej baterii dzięki temu. No i tu nie widzimy gdzie ta bateria została wyprodukowana, ale widzimy jakieś inne dane, zobaczcie sobie, być może zobaczycie te informacje, być może nie. Teraz sobie zobaczymy tutaj pod nalepką e-mail, widzimy model SGH X220. Został wyprodukowany w Korei. Tu mamy jeszcze e-mail naszego telefonu, inne dodatkowe informacje tego właśnie modelu od Samsunga. I teraz zajmiemy się tutaj demontażem i montażem tego telefonu. Ściągamy tę klapkę, wyciągamy naszą baterię. Kartę SIM, jeśli jest urządzenie, no pewnie, że jest. I teraz odkręcamy nasze śrubki. No w tym przypadku, jak przystało na Samsunga, są śrubeczki tutaj gwiazdkowe. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Odkręcamy sobie je. Tutaj wszystkie nam fajnie wyszły. Udała się sztuka. Teraz sobie podwadzamy ten nasz tylny korpusik. Tutaj widzicie, nam troszkę odchodzi. Z jednej strony sobie jedziemy na samą górę. I to samo robimy z drugiej strony. Tutaj nam trochę trzyma, więc musimy troszkę tak po skosie. Jak nam się udaje silnie, to lepiej nie ryzykować, nie urywać tutaj naszej blokady, tylko sobie wjedziemy dalej naszym otwierakiem. Tutaj dość mocno trzyma. O, puściło. Dość mocny zaczas. No i tu nie widzimy praktycznie nic w tym korpusiku. Znaczy widzimy naszą tutaj, zobaczcie, antenkę zasięgową. Ona była chyba w tym miejscu. Nawet nie zauważyłem, ale chyba tak. Zobaczymy. Tutaj się łączyła, no to pewnie tak. Tak jest, bo nam się fajnie zamocowała. Tu zobaczcie, mamy już płytę główną, tu sobie odłączamy. Od taśmy tu sobie wyciągamy z jednej gdziekolwiek, widzę z drugiej strony w tym przypadku. Tu sobie wyciągamy. No i tu mamy naszą płytę główną w tym modelu. Tak ona tutaj wygląda. Tutaj widzimy jeszcze slot karty SIM, kostkę baterii, gniazdo ładowania, tutaj, czy tutaj nawet USB. No i tak to wygląda. Tutaj możemy sobie oczywiście podwadzić naszą membrankę, ale wszystkie inne elementy na płycie głównej niestety są wymienne, ale w utrudniony sposób musimy skrzywać bądź lutować, tak samo klawisze tutaj boczne. Tak to wygląda na płycie głównej. No jak w większości tych Samsungów, tę nakładkę, jeśli chcemy zmienić. I sobie idziemy na drugą stronę. Tutaj zobaczcie. Tu mamy takie zaślepki, które wyciągamy.
wyciągamy je. Tutaj sobie je odkręcamy. To nie musimy do końca je odkręcać, bo widzę, że one się tak tutaj blokują, więc nam raczej nie wypadną. Niech tam zostaną. I teraz sobie podwadzimy tą budowę. Ta budowa jest tak tutaj idealnie dopracowana, naprawdę podziw dla nich, dla Samsunga, że nawet nie wiadomo, gdzie tutaj wbić sobie nasz otwierak. Ja sobie tutaj spróbuję może metalowym u góry. Tutaj może w tym miejscu. O, widzicie, tak delikatnie, żeby tutaj nic nie uszkodzić. No i teraz sobie spróbujemy wjechać nasze te blokady. Naprawdę bardzo ciężko. Solidne wykonanie tych tutaj blokad. Bardzo przemyślane, jeśli chodzi o Samsunga, naprawdę. I tutaj sobie idziemy na sam dół. No i zobaczcie, tu mamy już pokrywę naszego przedniego tutaj składania w tym telefonie. I tu już jest płyta główna, tu nie mamy już wyświetlacza, tu jest oczywiście, musimy podwadzić wibrację, podwadzić tutaj głośniczek od rozmów i dopiero wtedy wyciągamy wszystko. Tutaj widzicie, odłączamy sobie naszą tasiemkę od wyświetlacza, no i widzimy nasz wyświetlacz plus tutaj wibracja i głośniczek, który możemy wymienić, ale musimy tutaj mieć lutownicę w dwóch miejscach, sami zobaczcie. Ale fajnie się to wymienia, jeśli chodzi o wyświetlacz. Bardzo tutaj ciekawe, jeśli chcielibyście wiedzieć, czy można wymontować ten wyświetlacz od tej płyty, to raczej nie, bo widzę, że tu jest tasiemka, zobaczcie. Tu jest tasiemka od wyświetlacza już, jedna, która tu jest pełna właśnie wraz z płytą. Musimy to wszystko wymontować, ale w utrudniony sposób. Tutaj lutownica się kłania. I teraz będziemy tutaj składać nasz telefonik w odwrotnej kolejności. Tutaj przed nałożeniem musimy oczywiście przeczytać, jeśli go popełniliśmy dla naszej tej estetyki w późniejszym użytkowaniu naszego telefoniku. Tutaj musimy założyć naszą tasiemkę na swoje miejsce. Tak jest, zamocowana. Teraz sobie zakładamy nasz wyświetlacz, zakładamy nasz głośniczek i zakładamy naszą tutaj wibrację, tylko ta wibracja troszkę nam nie naszła. Tutaj musimy ją tak przekręcić, żeby ona była tutaj na full. O, z tej strony. Widzicie, jest fajnie teraz ułożona, tak jak być powinno. Ok, teraz sobie zakładamy z powrotem naszą tutaj pokrywę, z tym, że pewnie tutaj musimy wsunąć ją w odpowiedni sposób. Tutaj ona była z tej strony, ale tutaj musimy ją, tak mówię wcześniej, włożyć w odpowiedni sposób. Tu są te blokady, aha, tu są, widzimy, tu są 3 blokady. Tu musimy wsunąć tutaj te wsówki. Tutaj może z tej strony to zrobimy. To najpierw tutaj wsuwamy. Zobaczcie, tutaj. I teraz montujemy te wszystkie nasze zaczaski. Teraz tutaj z wszystkich stron. Tak mówiłem, one są tutaj naprawdę bardzo solidnie wykonane. Naprawdę lepiej tutaj nie uszkadzać, by później po prostu obudowa nam się nie oddzielała od korpusiku środkowego. Tak to wygląda bardzo fajnie. Teraz sobie przykręcamy nasze tu 2 śrubeczki. Tu jest druga. Przykładamy nasze zaślepki. Jedna jest. Druga nam tutaj gdzieś widzę uciekła. Nie mogę jej znaleźć. To sobie później może znajdę tą drugą kuleczkę, która nam uciekła. Teraz sobie zakładamy z powrotem tutaj naszą nakładkę klawiaturki na swoje miejsce.
zakładamy naszą płytę główną. Tutaj wsuwamy na sam dół. Tutaj w to miejsce. Tu musi być odpowiednio włożone, żeby tutaj było ją widać. I mocujemy tutaj tasiemkę na naszej płycie głównej. Tutaj fajnie szczela. Jest tak jak być powinno. Tu jest fajnie w tym telefonie, jeśli chodzi o klawisze boczne, bo tutaj nie trzeba kombinować, są fajnie ustawione. Tak jak być tutaj powinno. Bardzo fajnie to tutaj jest przemyślane. Zakładamy tutaj nasz ten cały tył. Tutaj też musimy tutaj od góry wsuwać. Więc tak zróbmy. Od góry wsuwamy. I teraz sobie strzelamy z resztą naszych tutaj blokad. Już wszystko jest. Teraz sobie tutaj... Aha, kurde, wyleciało mi ten. Kurde, jeszcze raz musimy tutaj z powrotem otworzyć, bo mi wyleciał, nie popatrzyłem. Tutaj mi wyleciał. On tutaj był, tu się mieścił. Tak wylatuje mi ten właśnie zasięg. Nie mam tutaj dobrej strony zaczepu, widzę, dlatego wylatuje. No i sobie muszę z powrotem tutaj nałożyć. O, widzicie, znowu mi wyleciał. Taki kapryśny. Nieznośny zasięg w tym Samsungu. A ja go tak tutaj chwaliłem. Tu sobie namierzamy. No i szybko mocujemy. O, teraz nam fajnie wszystko naszło. Tutaj z wszystkich stron. Jeśli już jest, tutaj zakręcamy oczywiście 4 śrubeczki. Tutaj już kończymy. Przykręcone, teraz sobie zakładamy oczywiście naszą baterię. Zakładam naszą tylną klapkę. No to wszystko, jeśli chodzi o demontaż tego Samsunga z 2006 roku. Jeśli oczywiście ten filmik Wam się podobał, spodobał Wam się tutaj ten demontaż tego Samsunga, to zostawcie, jeśli macie ochotę, subskrypcję na moim kanale. Zostawcie tutaj łapkę w górę i zostawcie również komentarz pod tym filmem. Zachęcam i zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensu, Motorola i innych telefonów klasycznych i więcej informacji odnośnie tego modelu znajdziecie sobie pod tym filmem. Cześć, do usłyszenia.